Witam Państwa, witam Was, uczniowie, witam Waszych profesorów. Celem dzisiejszego wykładu jest przedstawienie wybranych przykładów rozwoju standardów GS1 wpływających na łańcuchy dostaw. Moją domeną jest magazynowanie i rola magazynów w łańcuchach dostaw, natomiast cały czas obserwuję bardzo duży wpływ standardów GS1 na łańcuchy dostaw, to nie tylko na magazynowanie. I dzisiaj spróbuję Wam z jednej strony przypomnieć pewne zagadnienia, które były tematem moich poprzednich 3 wykładów, ale także chciałbym Wam pokazać, co już się dokonało, jeśli chodzi o rozwój i w którym kierunku nadal się rozwijamy, i to w takiej perspektywie bardzo pracowitych 3 lat będziecie świadkami rozwoju i to także jako konsumenci będziecie widzieli i będziecie mogli obserwować ten rozwój i czuć to we własnym życiu. W planie wykładu przewidziałem nawiązanie do jubileuszu kodu kreskowego. Raz po raz będę zadawał pytanie, ale to będą pytania retoryczne, na których nie usłyszę waszej odpowiedzi, ale to będzie chociaż chwila na to, żebyście się zastanowili nad odpowiedziami, czy to indywidualnie, czy w grupie. I tu pierwsze pytanie, a cóż to za jubileusz i ile lat mija, jeśli chodzi o stosowanie kodu kreskowego? Kolejny punkt to etykieta logistyczna GS1, o której właściwie nie ma wykładu, żebym o niej nie wspomniał, bo jest niezwykle istotnym elementem przepływu informacji, który towarzyszy przepływowi materiałów. Wspomnę o komunikatach EDI. Kolejny punkt to będą podstawowe dane o produktach, bo tutaj też również się bardzo dużo dzieje. Wprawdzie to nie jest zupełna nowość, ale system rozwija gromadzenie podstawowych danych o produktach i coraz więcej podmiotów z tego korzysta. Mało tego, uważam, że przekroczyliśmy pewną skalę, w której zaczynają te podstawowe dane o produktach docierać do zdecydowanej większości użytkowników i uczestników łańcuchów dostaw. W punkcie 5 nawiążę do kodów 2D. I tutaj mamy najwięcej nowości i to jest tak, że przedstawię perspektywę najbliższych 3 lat, nawet troszeczkę ponad, a mianowicie co powinno się wydarzyć do końca 2027 roku. No i tradycyjnie podsumujemy sobie dzisiejszy wykład na końcu. Jakiż to jubileusz kodu kreskowego? Zapytałem o to wcześniej i proszę Państwa, drodzy młodzi koleżanki i koledzy, 26 czerwca tego roku minęło 50 lat od zeskanowania pierwszego kodu kreskowego z gumy do rzucia Wrigley Juicy Fruit. Było to konkretnie o godzinie 8:01 w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeśli przyjrzycie się temu opakowaniu, akurat to jest nadal produkowana guma do rzucia. Tu mamy gumę do rzucia, która pochodzi z produkcji niemieckiej. To zwróćcie uwagę także na ten kod kreskowy, który tu jest na opakowaniu. I kolejne moje pytanie, a mianowicie, jaki to jest rodzaj kodu? Chwila na zastanowienie. Prawidłową odpowiedzią byłoby to, że po pierwsze jest to kod kreskowy, jest kodem liniowym. Skoro ma 8 cyfr pod spodem, jest to kod w symbolice EAN8 i wyraża globalny numer jednostki handlowej, czyli GETIN, ale GETIN 8, czyli skrócony. Do tego też nawiążę później, ponieważ w dystrybucji
i w handlu dominują kody EAN13, czyli 13-cyfrowe, które wyrażają numery GETIN 13. Czyli tutaj mamy przykład krótszego kodu GETIN EAN8 z numerem GETIN 8. Po tym jubileuszowym wprowadzeniu wróćmy do etykiety logistycznej i żeby do niej nawiązać, chciałbym wam przypomnieć, jaka może być struktura jednostek ładunkowych w łańcuchach dostaw i praktycznie rozróżniamy w ramach tej struktury opakowania jednostkowe, które na ogół są także jednostkami handlowymi i także konsumenckimi. Co to znaczy, że jest to jednostka konsumencka? Może być i jest skanowana w kasie fiskalnej. Czyli kod, który jest umieszczony na takim opakowaniu, musi być czytany przez kasę. I jeśli zobaczycie na ten górny wiersz, te 3 kody, przypominam, że EAN13, a także GS1 Data Matrix mogą być na takich opakowaniach, bo przedstawiają numer GETIN, odpowiednio w symbolice EAN13 albo w symbolice GS1 Data Matrix. Mieliśmy taki epizod w GS1, a mianowicie na świecie próbowano wdrożyć kod kreskowy GS1 Data Bar. To taki dwupoziomowy kod, który pozwalał na zakodowanie większej liczby danych biznesowych, a nie tylko numeru GETIN. Niestety, słuchajcie, tak to bywa, że niektóre wdrożenia się nie udają i na polskim rynku ten kod wprowadziła w którymś momencie Biedronka, czyli Jeronimo Martins, natomiast po paru latach się z tego jednak wycofali. I świat nie poszedł w tym kierunku. Natomiast na razie jeszcze tego nie zrobiłem, ale myślę, że za 2-3 lata w tym rzędzie będą jeszcze dwa kody. Jeden to byłby EAN8, czyli podobny do EAN13, ale krótszy, 8-cyfrowy, o którym przed chwilą mówiłem. Natomiast do grona tych kodów zniknie tutaj zupełnie data bar, a dojdzie kod QR GS1. I o nim będę mówił w drugiej części wykładu. Jeśli spojrzymy piętro niżej, mamy opakowanie zbiorcze. Opakowanie zbiorcze, jeśli by było opakowaniem konsumenckim, to również musi mieć w kodzie zawarty numer GETIN. Stąd tutaj jest EAN13, natomiast gdyby były inne dane biznesowe, to pokazujemy je w symbolice GS1 128. Jak dojdziemy już do etykiety, to będziemy widzieli, że wszystkie kody kreskowe na etykiecie logistycznej są właśnie w symbolice GS1 128. Trzeci kod ITF14 jest to kod, który ma bardzo małe wymagania techniczne i on służy do oznaczania opakowań zbiorczych, natomiast jednostek ewentualnie handlowych, ale na pewno nie konsumenckich. Tak? Czyli tego kodu zarówno ITF14, jak i kodu GS1 128 na pewno nie przeczytają skanery w kasach. Kolejny niżej to mamy opakowanie zbiorcze wyższego rzędu w kartonie. Tu się właściwie nic nie zmienia w stosunku do poprzedniego opakowania zbiorczego. No i najniżej mamy już paletową jednostkę ładunkową, czyli jednostkę ładunkową utworzoną na palecie, która powinna mieć etykietę logistyczną. Przepraszam, zaraz będzie jeszcze jeden slajd, na którym pojawi się symbolika GS1 128. I przypomnę, cóż to jest etykieta logistyczna.
jest to ustandaryzowana etykieta umieszczona na dowolnej jednostce logistycznej. Za jej pośrednictwem producenci, hurtownicy, dystrybutorzy, detaliści, przewoźnicy czy operatorzy logistyczni, czyli wszyscy interesariusze, którzy biorą udział w przepływie towarów w sieciach dostaw, oni sobie przekazują informacje o transportowanym towarze, ale ważne, że jest to w sposób ustandaryzowany i zrozumiały na całym świecie. Jak są przedstawiane te dane, głównie biznesowe, zaraz sobie jeszcze przypomnimy, bo to jest właśnie szczególnie istotne, żeby na całym świecie, niezależnie od języka, od kultury, żeby było wiadomo, które dane biznesowe, w jaki sposób należy zarówno przedstawiać, jak i odczytywać. Nawiązując do mojego wcześniejszego wykładu, który miałem w marcu tego roku, możemy powiedzieć o korzyściach, które płyną ze stosowania etykiety logistycznej GS1 w sieciach dostaw. Pierwszą z nich to jest usprawnienie procesów magazynowania, szczególnie przyjęcia, składowania i wydania towaru z magazynu. Na czym polega usprawnienie? Po pierwsze, przyspiesza się proces, a po drugie, zmniejsza się liczba błędów, bo jak zapewne pamiętacie, skanowanie kodu kreskowego w dowolnej symbolice, ale także kodu dwuwymiarowego 2D jest albo poprawne, albo nie czytamy wcale. Czyli nie ma mowy tutaj o błędnym przeczytaniu. Kolejna korzyść to łatwiejszy proces integracji z klientami stosującymi standardową etykietę logistyczną. Dlaczego ten proces integracji jest łatwiejszy? Ponieważ mówimy tym samym językiem. Nie ma tutaj miejsca dla jakichś standardów czy rozwiązań autorskich, tylko na przykład między dwoma partnerami. Tu wszyscy rozumieją ten sam język. Kolejna rzecz to identyfikowalność towaru. To jest bardzo istotne, żeby eliminować pomyłki i to na każdym etapie przepływu w łańcuchu dostaw. Poprawa jakości danych w systemach informatycznych. Praktycznie raz wprowadzone dane do systemu zintegrowanego powoduje, że możemy z tych danych czerpać do różnych celów wykorzystywać te dane i je wykorzystywać w różnych procesach w firmie. I ostatnia to możliwość śledzenia, które tutaj wymieniłem oczywiście jako wybrane korzyści, to możliwość śledzenia jednostek logistycznych i pochodzenia produktów od fabryki do odbiorców. Jest to tak zwane traceability. Natomiast zwrócę tutaj uwagę i przypomnę, że to śledzenie jednostek w drodze od producenta do konsumenta, do ostatecznego odbiorcy, może mieć także drugą stronę, a mianowicie w przypadku, gdyby z jakichś powodów trzeba było dany towar zablokować, czy wręcz wycofać z rynku, ta możliwość śledzenia pozwala nam na zablokowanie i to najlepiej w tej chwili idziemy w tym kierunku, żeby blokować tylko konkretną partię konkretnego wyrobu i wycofujemy je z rynku, bazując na tym, że każdy uczestnik łańcucha dostaw powinien o wszystkich produktach, którymi obraca, powinien wiedzieć, od kogo ten produkt dostał, z dokładnością do partii produkcyjnej i ewentualnie komu już go dalej przekazał. I tu, proszę Państwa, uzupełniłem poprzedni slajd o etykietę logistyczną, którą widzicie po lewej stronie. Ona nadal korzysta z symboliki GS1 128, ale wkrótce możemy się spodziewać także wyrażenia tych wszystkich identyfikatorów zastosowań, które są na etykiecie logistycznej i tym samym danych biznesowych w postaci kodu dwuwymiarowego. Akurat tu powiem Wam, że prace wprawdzie trwają, ale
już uchylę rąbka tajemnicy, że spodziewamy się szybszego wprowadzenia kodów 2D na jednostkach konsumenckich i będziemy je czytać w kasach fiskalnych. Myślę, że będzie to wcześniej niż przejście w etykietach logistycznych na kody dwuwymiarowe. Etykieta logistyczna, przypomnę, że składa się praktycznie z 3 części. Górna mówi o tym podmiocie, który etykietę tworzył. Głównie to jest producent wyrobu, który transportujemy, ale to niekoniecznie. Ewentualnie nazwa i ilość sztuk, które w jednostce logistycznej są. Druga część, środkowa, są to dane biznesowe, czytelne wzrokowo i przedstawiane zawsze w języku angielskim, ale ponieważ możemy stosować 2 języki, w Polsce dominują etykiety logistyczne właśnie dwujęzyczne z językiem angielskim i polskim. I te dane mogą być zobrazowane przy pomocy kodów kreskowych w symbolice GS1 128 i to widzimy w 3., najniższej części etykiety. Zapewne sobie przypominacie, kto nie miał jeszcze z tym do czynienia, to teraz się dowie, że patrząc na kod kreskowy, tu GS1 128, ale podobnie jak wszystkie kody, które są w standardzie GS1, kody liniowe, kody kreskowe, to, co jest wyrażone w postaci kodu kreskowego, jest także podpisane poniżej kodu. Wynika to stąd, że w momencie, gdyby kod kreskowy nie był przeczytany, a jak powiedziałem, jest czytany albo prawidłowo, albo wcale, to wówczas operator, czasami nam się to zdarza, prawda, widzimy w kasie fiskalnej, kasjer czy kasjerka wprowadza poprzez klawiaturę ręcznie wszystkie dane. Czyli odczyt wzrokowy pozwala na wprowadzenie danych z klawiatury. Niestety trwa to zdecydowanie dłużej i można się pomylić, przy czym gdybyśmy się pomylili, to i tak system pokaże błąd i poprosi o poprawienie. Dlaczego? Ponieważ w kodach związanych z getinami, czy to 8 czy 14, ale także z numerami SSCC, czyli numerami jednostki logistycznej, która także jest tutaj na tej etykiecie, tam zawsze jest na końcu cyfra kontrolna i algorytm matematyczny nie pozwala na wprowadzenie szeregu cyfr z jakimkolwiek błędem. Te dane biznesowe, o których tutaj mówiłem i które były wyrażone na przedstawionej etykiecie logistycznej, tutaj zebrałem z wyświetlonej etykiety 5 identyfikatorów zastosowań, które na etykiecie logistycznej są wyrażone w symbolice GS1 128. Ale zwracam wam uwagę na to, żeby zapamiętać, że są identyfikatory zastosowań, bo one nie występują wyłącznie na etykietach logistycznych, ale przebijają się także do innych elementów i oznaczeń. Dla etykiety logistycznej najważniejszym identyfikatorem zastosowań jest identyfikator 00, który przedstawia numer SSCC, czyli numer jednostki logistycznej. To jest coś w rodzaju, ja to porównuję do tablicy rejestracyjnej samochodu uzupełnionej o oznaczenie kraju. Jest to numer jednoznaczny w skali całego świata, czyli numer SSCC. I jest to najważniejszy numer i identyfikator 00, który go przedstawia na etykiecie logistycznej. Mamy tutaj jeszcze numer GETIN, jednostki handlowej zawartej w jednostce logistycznej. Mówimy to o etykiecie logistycznej jednostki ładunkowej jednorodnej. To znaczy
wszystkie sztuki, bo zazwyczaj to są jednak opakowania sztukowe, pochodzą z jednej partii, jednej pozycji asortymentowej. Czyli poszczególne opakowania jednostkowe między sobą się w żaden sposób nie różnią. Czyli numer GETIN jednostki handlowej zawartej w jednostce logistycznej, on jest wyrażany, ten numer GETIN, poprzez identyfikator zastosowań 02. Kolejny element i kolejna dana, którą uczestnicy łańcucha dostaw chcieliby wiedzieć, to ile sztuk tych opakowań jednostkowych jest w jednostce logistycznej. I ta ilość sztuk jest wyrażana identyfikatorem zastosowań 37. Kolejna rzecz to seria produkcyjna. Mówiłem o śledzeniu w łańcuchu dostaw, a także o możliwości wycofania jednostki ładunkowej, a także całej partii wyrobu z rynku w razie zagrożenia. I tu musimy się posługiwać serią produkcyjną, a seria produkcyjna jest wyrażana identyfikatorem zastosowań 10. I mamy tutaj jeszcze jeden element, który jest bardzo istotny, jeżeli mamy wyroby, które posiadają datę trwałości. Tu akurat mamy data najlepsze do, best before, data najlepsze do, jest to termin trwałości, ale związany z jakością wyrobu i przedstawiany identyfikatorem zastosowań 15. I tu mam do Was kolejne pytanie, ponieważ mamy dwa rodzaje dat trwałości. Jedna z tych dat, która tu jest przedstawiona, to data najlepsze do, best before, z identyfikatorem zastosowań 15. Natomiast jest jeszcze inny rodzaj dat trwałości z identyfikatorem IZ17 i jest to data trwałości należy spożyć czy zużyć przed. I tu pada termin. Moje pytanie, czym te daty się różnią i jakie to ma znaczenie dla ostatecznego konsumenta? Czyli IZ15, data najlepsze do, best before, IZ17, należy spożyć czy zużyć przed danym terminem. Chwila na zastanowienie, ewentualna wymiana zdań. I słuchajcie, tak, jeśli chodzi o datę z IZ-15, najlepsze do, best before, jest to tak zwana data trwałości, ale jakościowa, to znaczy, że możemy to spożyć czy zużyć także po tej dacie, natomiast nie możemy mieć pretensji do producenta, że jakość tego jest nie najlepsza. Ja tu przywołuję zazwyczaj kawę, czyli tak, producent gwarantuje, że się nie otrujemy. Oczywiście, jeśli się nie zmieniła konsystencja, było to prawidłowo przechowywane i tak dalej. Natomiast nie możemy mieć do niego pretensji, że ta kawa nie ma tak znakomitego smaku jak przed tą datą. Ale możemy to spożyć. Czyli najlepiej spożyć przed tą datą, ale możemy także po tej dacie. Oczywiście, rozsądnie. Natomiast jeśli będziemy mieli datę trwałości, należy spożyć przed, czy zużyć przed i będzie to IZ-17, to jest nieprzekraczalny termin wykorzystania czy zużycia. I taki termin z IZ-17 stosuje się na przykład na wszystkich wyrobach leczniczych, produktach leczniczych, na wszystkich lekach. Tam ta data jest absolutnie nieprzekraczalna i stąd mamy dwie daty. Data najlepsze do i data należy spożyć przed, oznaczone różnymi IZ-ami. IZ-15 to jest jakościowy, czyli nic nam się nie powinno stać, jeżeli przekroczymy, natomiast IZ-17 absolutnie nie możemy tego zużyć, zjeść, skonsumować po tej dacie. Dlatego poświęciłem tu trochę więcej czasu na daty trwałości,
ponieważ w tej chwili jest spora dyskusja związana z marnowaniem żywności, jest dyskusja na temat dat czy sposobu określania daty najlepsze do. I w społeczeństwie funkcjonuje taki pogląd, że ta data już nie powinna być w żaden sposób przekraczalna. Ja akurat uważam, że jest przekraczalna, natomiast rozsądek absolutnie nie powinien być, natomiast nieprzekraczalne jest, należy spożyć przed i IZ-17. Chodzi o nasze bezpieczeństwo. Mamy także inny rodzaj etykiet logistycznych, to znaczy, powiedział, takich niepełnych, gdzie jedynym identyfikatorem zastosowań będzie IZ00, czyli numer SSCC. I jest to numer, który zawsze musi być na etykiecie logistycznej, ale może się okazać, że jest jedynym. Co wówczas się dzieje? No jeżeli byśmy chcieli pokazać i wyrazić ten numer SSCC na etykiecie logistycznej, zobaczcie, jak ona się mocno zmniejsza i ma praktycznie tylko jeden kod. I tu w nawiasie pod kodem widzicie w nawiasach 00 i tak to jest przy wyrażaniu w symbolice GS1 128 wszystkich identyfikatorów zastosowań, a mianowicie numer identyfikatora zastosowań jest w nawiasie i po tym nawiasie zamykającym jest szereg albo cyfr, albo liter i cyfr, to zależy o jakich danych mówimy, które wyrażają wartość tego identyfikatora zastosowań. Tu akurat mamy tylko jeden, natomiast gdyby było ich więcej, tak jak na etykiecie tradycyjnej, to identyfikatory są jeden za drugim, natomiast identyfikator 00, czyli numer SSCC, jest zawsze na etykiecie logistycznej najniżej. On musi być od razu zauważalny. Co wtedy z pozostałymi danymi? A mianowicie te wszystkie pozostałe dane, które w tradycyjnej etykiecie logistycznej są wyrażone w postaci kodu GS1 128, tu pokazujemy tylko IZ00 z numerem SSCC, a pozostałe dane, czyli numer GETIN, rzeczywista liczba sztuk, seria produkcyjna czy data minimalnej trwałości, jest przekazywane dokumentem elektronicznym. Oczywiście dokument elektroniczny musi przywoływać numer SSCC, żebyśmy wiedzieli, o jaką jednostkę ładunkową chodzi. I w ten sposób za chwilę dojdziemy do komunikatów elektronicznych, ale może większość z Was przypomina sobie podobny rysunek, podobny schemat, który pokazywałem. Natomiast chcę zwrócić uwagę tutaj Wam na to, w których miejscach możemy wykorzystać etykiety logistyczne. I jeżeli mamy tutaj strefy i przepływy w magazynie, to zobaczcie, że do magazynu mogą trafiać, zwłaszcza w magazynu wyrobów gotowych, paletowe jednostki ładunkowe, pełne, takie standardowe. Jeśli będą jednorodne, będą miały etykietę logistyczną, na przykład taką, którą przed chwileczką omawialiśmy. Taka jednostka ładunkowa trafia do strefy składowania, ze strefy przyjęć do strefy składowania. Gdyby się okazało, że będziemy ją wydawali bez zmiany postaci, czyli w ogóle w nią nie ingerujemy, to taka paleta przechodzi ze strefy składowania do strefy wydań i jest wydawana na zewnątrz. Jest to jeden z najprostszych procesów, w którym nie ma kompletacji i zobaczcie, że ta etykieta logistyczna, która była nadana przez producenta, czyli przez naszego dostawcy, jest użyta zarówno przy przyjęciu do magazynu, przy przeniesieniu ze strefy przyjęć do strefy składowania, bo ona identyfikuje tę jednostkę ładunkową, będzie identyfikowała ją przy przekazywaniu ze strefy składowania do strefy wydań, no i będziemy z niej korzystać, wydając z magazynu. Czyli raz dobrze oznakowana etykietą logistyczną jednostka ładunkowa przez producenta
będzie ważna i wykorzystywana praktycznie przez cały okres jej życia w niezmienionej postaci w całym łańcuchu dostaw. Natomiast zwrócę wam uwagę jeszcze na, i tu mieliśmy jednostki oznaczone kołami czerwonymi. Zwróćcie uwagę jeszcze na kolor niebieski. Na przykład w farmacji każde opakowanie zbiorcze jednorodne, czyli na przykład karton, jest znakowany etykietą logistyczną, ponieważ każde takie opakowanie zbiorcze w farmacji jest osobną jednostką logistyczną. I jeżeli by jednostka paletowa takiego towaru, leku, weszła do strefy składowania i ze strefy składowania by przeszła do strefy kompletacji, moglibyśmy pobierać opakowania zbiorcze i z nich tworzyć paletowe jednostki ładunkowe niejednorodne, ale pobieralibyśmy opakowania zbiorcze jednorodne, na przykład kartony, i one jako jednostki logistyczne miałyby swoje, oczywiście inne, etykiety logistyczne. Każde opakowanie zbiorcze miałoby inną etykietę logistyczną, bo jako jednostka logistyczna każde opakowanie zbiorcze by miało inny numer SSCC. I z nich byśmy stworzyli i formowali paletową jednostkę ładunkową niejednorodną, która by trafiła do strefy wydań i wyszła z magazynu. Czyli mamy tutaj dwie możliwości stosowania etykiet logistycznych dla paletowych jednostek ładunkowych, które przychodzą do magazynu i mogą z tego magazynu wejść bez zmiany postaci, ale możemy w strukturze opakowań także wykorzystać etykiety logistyczne na opakowaniach zbiorczych, jeśli takie etykiety są, jeśli opakowania zbiorcze również są traktowane jako jednostki logistyczne. A to ma miejsce między innymi w farmacji. Podsumowując, etykietę logistyczną może być umieszczana na dowolnej jednostce logistycznej. Mówiłem o paletowej jednostce ładunkowej, mówiłem o opakowaniu zbiorczym, na przykład o kartonie. Postaci jednostek logistycznych jest bardzo dużo. Na pewno zawiera ustandaryzowane i zrozumiałe na całym świecie informacje. Na całym świecie IZ-15 oznacza termin trwałości najlepiej, tak, best before, najlepsze do. Usprawnia proces przyjęcia, składowania i wydania towaru. Ułatwia proces integracji partnerów w sieci dostaw, ponieważ rozmawiają jednym językiem. Jednoznacznie identyfikuje zawartość jednostki logistycznej. Tu wam przypomniałem, że wiemy, co tam jest, ile tego jest. Może być podany numer partii, data trwałości. Poprawia jakość danych w systemach informatycznych przez prawidłowe, bezbłędne wprowadzanie, a także przez wprowadzanie w jednym miejscu i te dane stają się źródłem wiarygodnych danych. I umożliwia śledzenie jednostek logistycznych oraz pochodzenie produktów od fabryki do odbiorcy, szczególnie istotne w logistyce, jeżeli cokolwiek byśmy musieli wycofać z rynku. Proszę Państwa, drodzy uczniowie, sprawa komunikatów EDI. Tu powiedziałem o jednym komunikacie związanym z przepływem jednostek logistycznych, które mogłyby być oznakowane etykietą logistyczną, na której jest wyłącznie numer SSCC. Mamy w Polsce w tej chwili uzgodnionych 19 komunikatów. Tu widzicie 18 z nich. To są komunikaty EANCOM związane z dokumentami elektronicznymi, przekazywanymi od systemu informatycznego z jednego systemu do drugiego. To nie jest przekazywanie mailem, to nie jest przekazywanie dokumentów w PDF-ie. I szczególnie istotne dla łańcuchów dostaw i przepływu towarów jest awizo wysyłki, potwierdzenie przyjęcia
i samo zamówienie. Natomiast z etykietą logistyczną z numerem SSCC, wyłącznie z numerem SSCC, najważniejszym dokumentem jest awizo wysyłki. W tym awizie wysyłki komunikat się nazywa DZADV. Są zawarte wszystkie dane biznesowe związane z jednostką logistyczną oznakowaną konkretnym numerem SSCC. Przechodzimy do podstawowych danych o produktach. O nich już też miałem okazję mówić, natomiast rozwija się system związany z usługą Verified by GS1. Jest to rozwiązanie globalne. Ono umożliwia weryfikację tożsamości produktów na platformie, która jest platformą światową. Na czym to polega? Dane o produkcie są przekazywane do tej platformy przez posiadacza marki, czy właściciela marki lub producenta, tutaj po lewej stronie, brand owner. W zależności od produktu przekazywane są odpowiednie dane, odpowiednie atrybuty związane z tym produktem i z takiego rejestru mogą korzystać praktycznie wszyscy uczestnicy sieci dostaw, w tym na przykład sieci dystrybucji czy sieci handlowe. W ramach atrybutów tego produktu podajemy numer GETIN, czyli globalny numer jednostki handlowej, dalej markę, nazwę produktu. Możemy podać link do zdjęcia tego produktu, jego klasyfikację, jego numer zgodny z globalną klasyfikacją produktu, zawartość netto i jednostkę miary i kraj sprzedaży, czyli kraj, w którym jest wyrób sprzedawany. Nie wszystkie atrybuty tutaj wymienione są obowiązkowe. Obowiązkowy jest GETIN, marka, nazwa produktu i globalny numer produktu i zawartość netto jednostka miary. Na pewno nie jest do tej pory obowiązkowe zdjęcie. Z tym mamy pewien kłopot, natomiast myślimy, że z biegiem czasu rzeczywiście zdjęcia będą dodawane, a to wynika stąd, że bardzo dużo produktów w tej chwili sprzedawanych jest w sieci, w internecie. Mówimy tutaj o e-commerce. No i trudno sobie wyobrazić, że kupujemy w internecie coś, czego nie możemy zobaczyć na zdjęciu. I rzeczywiście liczba zdjęć i ta proporcja produktów, które posiadają zdjęcie w rejestrze, rośnie. Tu macie taki ptaszek na zielonym tle. W momencie, gdy te wszystkie atrybuty są, wówczas rejestr w ramach usługi Verified by GS1 oznacza dany produkt takim zielonym ptaszkiem, albo ptaszkiem na zielonym tle. Gdy 2 lata temu pokazywałem wam dane z rejestru produktów, odnotowałem sobie tutaj przed dzisiejszym wykładem liczbę produktów, zarówno produktów polskich, to znaczy oznakowanych w Polsce i polskim numerem numerem GETIN. Przypominam, że organizacja krajowa GS1 Polska ma pulę numerów, przydziela pulę numerów z prefiksem 590 z przodu. No i zobaczcie, że w tej chwili mamy polskich produktów z polskim prefiksem w rejestrze światowym ponad 65 milionów. Na 580 milionów, które są w rejestrze, na 580 milionów w tym rejestrze, 65 milionów pochodzi z Polski. Jest to ogromne nasze osiągnięcie, a proszę Państwa, drodzy koleżanki, koledzy, 2 lata temu mieliśmy
34 miliony. Przyrost jest około 15 milionów produktów rocznie. Jest to bardzo duży przyrost, natomiast uważamy, że to i tak jest za mało, ponieważ produktów na rynku jest 2 lub nawet 3 razy więcej w Polsce niż te, które są zarejestrowane w rejestrze światowym. Jeżeli mówimy o produktach i znamy ich atrybuty, to możemy sprawdzić te atrybuty i do tego służy platforma e-produkty, o której też już wcześniej wspominałem na poprzednich wykładach. Zobaczcie, że tutaj troszeczkę się różni. Macie liczbę produktów w polskiej bazie GS1 jest 72 miliony ponad, natomiast nie wszystkie mają obowiązkowe atrybuty i dlatego nie wszystkie są zarejestrowane w bazie światowej. W jaki sposób można z tego korzystać? Już cofam, a mianowicie strzałka tutaj pokazuje, klikamy na katalog, otwiera się katalog, katalog produktów, w którym możemy, nie rejestrując się, wprowadzić numer GETIN. Skąd go odczytamy? No odczytamy go, bo jest widoczny i czytelny wzrokowo pod kodem EAN13 na opakowaniu konsumenckim. Jeśli wpiszemy tutaj numer GETIN, dalej klikniemy, że zapoznamy się i akceptujemy warunki i regulamin platformy, klikniemy szukaj i w zależności od tego, jaki to jest produkt, może to być produkt tak jak ten tutaj, który widzicie, że ma na zielonym polu ptaszka po prawej stronie na górze, czyli posiada wszystkie obowiązkowe atrybuty i to dobrej jakości. Zobaczcie, że ma także zdjęcie i macie tutaj dużo elementów związanych z tym konkretnym jednym produktem. Także jest pokazany właściciel, strona internetowa tego właściciela, ale także strona produktu, czyli praktycznie na tej stronie powinniśmy dowiedzieć się zdecydowanie więcej o produkcie, który widzimy. W innym przypadku, jeżeli produkt nie jest zarejestrowany, nie jest aktywny i nie jest zarejestrowany na platformie Moje GS1 i nie ma go w rejestrze światowym, dostaniemy tylko informację, że GETIN jest prawidłowy, ale wymaga aktywacji, czyli nie mamy tego produktu w bazie. I na dole, tu akurat wpisana jest Fundacja GS1 Polska, żeby pokazać, że producent czy właściciel marki, właściciel puli numerów jest znany, czyli jest to numer legalny, prawidłowy, ale produkt nieaktywowany i zobaczcie, praktycznie nic o nim nie wiemy. Z tym walczymy. Chcemy, aby wszystkie produkty, które zostały oznakowane numerem GETIN i kodem, żeby były aktywowane i widziane w rejestrze światowym, rejestrze globalnym. I proszę Państwa, koleżanki, koledzy, drogie grono profesorskie, przechodzimy do kodów 2D, bo tu się zaczyna zmieniać sporo. A mianowicie ta ewolucja kodowa w handlu i dystrybucji już zaczyna przybierać charakter rewolucji i z kodów liniowych przechodzimy do kodów dwuwymiarowych. Dlaczego? Ponieważ tutaj z tego porównania, które przytaczam, kody liniowe funkcjonują tu ponad 45 lat, 50-lecie świętujemy. Oczywiście w różnych krajach różnie to było. W Stanach Zjednoczonych już ponad 50 lat, w innych państwach mniej. Są zbudowane z równoległych ciemnych kresek i separacji, czy jasnych dużych. Większość z nich przedstawia tylko numer GETIN i mogą być skanowane przez tradycyjne skanery laserowe lub skanery wizyjne. I praktycznie wszystkie kasy fiskalne są
przystosowany do czytania takich kodów. Tu widzicie kod EAN13, ale na początku wykładu na bazie tej opakowania gumy Juicy Fruit mówiłem, że tam był EAN8, czyli odzwierciedlał Getin 8, krótszy kod, zajmujący mniej miejsca. Natomiast kody dwuwymiarowe zbudowane są z ciemnych, jasnych obszarów na siatce, tak jak jest to podobne do szachownicy, są mniejsze niż większość kodów jednowymiarowych, czyli mniej miejsca zajmują na opakowaniach, a przenoszą więcej danych. Mają zaszyte algorytmy, które wykrywają i korygują błędy i przez to są bardziej niezawodne, czyli bardziej odporne na uszkodzenia. Mają wiele sposobów nanoszenia, w tym także wytrawianie chemiczne, czy wypalanie laserowe albo grawerowanie. Czyli tutaj jest bardzo dużo technik, a jeśli mówimy o wytrawianiu chemicznym, wypalaniu laserowym czy grawerowaniu, to orientujecie się, że są wtedy zdecydowanie bardziej odporne na jakiekolwiek uszkodzenia. Ale odczyt wymaga tutaj użycia skanera wizyjnego. Nie można tego odczytać skanerem laserowym. Przytaczam tutaj i porównuję 3 kody. O EANie 13 w tej chwili, kodzie liniowym, praktycznie wszystko wiecie, czy bardzo dużo wiecie, i on przedstawia globalny numer jednostki handlowej, czyli Getin. I praktycznie niczego innego nie odczytacie, mając opakowanie konsumenckie, opakowanie jednostkowe. Natomiast drugi, ten środkowy kod, to jest kod GS1 Data Matrix. Jak mu się przyjrzycie, jest ta mozaika i ta mozaika, ta, którą teraz tutaj pokazuję, zawiera 3 dane. Pierwsze, zobaczcie, że w nawiasie mamy 0,1. Co to oznacza? To oznacza globalny numer jednostki handlowej, jednostki konsumenckiej. Poniżej macie porównanie z lewej strony w liniowym, na środku Data Matrix, po prawej QR z GS1 Digital Linkiem, jakie tam są zawarte dane. Czyli oprócz tego, że obok tej mozaiki mamy czytelne wzrokowo, o 0,1 powiedziałem, dalej mamy 17. Czy pamiętacie, czego dotyczy identyfikator zastosowań 17? Chwilę na zastanowienie. Mówiłem o nim, mówiąc o dacie trwałości. 17, data trwałości, ale należy zużyć do, czyli to jest ta nieprzekraczalna data. Nieprzekraczalna data i Z17. I 10. 10 oznacza numer partii. Numer partii. Czyli zobaczcie, kod zdecydowanie mniejszy, a zawiera zdecydowanie więcej danych. I proszę Państwa, chłopcy, dziewczęta, trzeci kod, który tu pokazuję, jeszcze go nie pokazywałem i nie omawiałem nigdy w waszym gronie w ramach Akademii Młodego Logistyka. Jest to kod QR z GS1 Digital Linkiem, czyli z odesłaniem do strony internetowej. Zobaczcie, że kod QR, który tu widzicie jako mozaikę, ma podpisany jedną daną, a mianowicie po 01 numer Getin, globalny numer jednostki handlowej. Tylko to jest podpisane pod mozaiką, natomiast w rzeczywistości ten kod dwuwymiarowy QR zawiera w tym przypadku 4 różne dane. I to macie poniżej, a mianowicie dane, czyli link do strony internetowej tego produktu, tego konkretnego. Dalej kolejna rzecz to IZ01, czyli globalny numer
jednostki handlowej. Trzecie dane, które tutaj są zawarte, to partia produkcyjna i czwarty to data trwałości z identyfikatorem 17. Jaka jeszcze jest różnica bardzo istotna między kodem QR i kodem GS1 Data Matrix? A mianowicie kod QR w kodzie QR możemy przedstawiać różne znaki alfanumeryczne, ale tam także można zakodować pismo, na przykład chińskie czy japońskie. Nie można tego zrobić w Data Matrix. Dlatego te wszystkie kraje Dalekiego Wschodu, Chiny, Japonia, wszyscy, którzy się posługują pismem praktycznie obrazkowym, mogą to robić wykorzystując kod QR. Zresztą to nie tylko musimy sięgać tak daleko, bo nasz alfabet polski zawiera znaki, których nie wyrazimy w kodzie Data Matrix, natomiast możemy to wyrazić w kodzie QR. Czyli dwie zasadnicze różnice między kodem Data Matrix i kodem QR GS1 Digital Link. Pierwszy to taki, że możemy wyrażać inne znaki, które są niedostępne w Data Matrix. Drugie, że kod QR z GS1 Digital Linkiem posiada w pierwszej kolejności link do strony internetowej produktu. Do tego wszystkiego jeszcze pojemność kodu QR jest mniej więcej 2 razy większa niż kodu Data Matrix. Czyli gdybyśmy porównali mozaiki kodu Data Matrix i mozaikę kodu QR o tej samej wielkości, to by się okazało, że w kodzie QR będziemy mieli 2 razy więcej znaków. I dla przykładu, kod QR w kodzie QR możemy maksymalnie zawrzeć 7089 cyfr albo 4296 znaków, czyli bardzo dużo tam można zapisać. I to jest ta nowość w tej chwili na rynku. Dodatkowo kod QR jest bardzo popularnym kodem do przekazywania przeróżnych treści, nie tylko w ramach GS1. Takie przykłady dla ochrony zdrowia. Po lewej stronie macie oznakowanie produktu leczniczego. Jest mozaika, to są produkty lecznicze na receptę. Jeżeli macie jakikolwiek kontakt z produktem leczniczym, czyli lekiem na receptę, przyjrzyjcie się w domu, zobaczcie, jak to wygląda. W tej chwili jeszcze większość takich leków ma niezależnie od tego kod liniowy, natomiast spójrzcie na ten kod Data Matrix i zobaczcie, co on zawiera. Jeśli go zeskanujecie telefonem, to zobaczycie, tak jak na poprzednim slajdzie pokazywałem, będzie tam 4 rodzaje danych, a mianowicie tutaj PC to jest inaczej GETIN, globalny numer jednostki handlowej. Mamy SN, to jest numer seryjny. O tym wspominałem na poprzednim wykładzie. Dzisiaj nie zdążę wchodzić w szczegóły. Natomiast słuchajcie, jeżeli mam 2 różne opakowania tego samego leku, z tej samej partii, z tą samą datą ważności, to każde z tych opakowań będzie miało inny numer seryjny, czyli numer seryjny jest przypisany jednemu opakowaniu. Tak? Każde opakowanie jednostkowe ma inny numer seryjny. Tutaj SN. Dalej LOT, czyli numer partii i EXP, czyli termin trwałości, ale ten nieprzekraczalny. Tutaj akurat jako miesiąc i rok. Po prawej stronie i norma związana ze stosowaniem kodu Data Matrix w produktach leczniczych obowiązuje i ten system obowiązuje od 2019 roku. Natomiast
od 2021 roku znakowane są niektóre wyroby medyczne. Te wyroby medyczne się dzieli na różne klasy. Jedna z tych klas jest już znakowana od 2021 roku. Zobaczcie, tu mogą być nożyczki używane w medycynie jako wyrób medyczny i akurat wygrawerowany kod Data Matrix z numerem GETIN po identyfikatorze 01 i widzicie tam także identyfikator 10, czyli partię produkcyjną, z którego pochodzi. A również można pójść dalej i na przykład każdy wyrób medyczny może mieć swój numer seryjny. Kolejnym przykładem jest znowu opakowanie jednostkowe leku. Macie tutaj, jeśli byście zeskanowali ten kod, pojawią się znowu GETIN, partia, data i numer seryjny. I ten kod GS1 Data Matrix jest zgodny z światową normą ISO 16022, a zasady weryfikacji jakości wydruku są zgodne z kolejną normą, którą tutaj przywołuję, ISO 15415. I to, słuchajcie, działa od 2019 roku. Jak będziecie mieli okazję być w aptece, zobaczcie, że przy lekach na receptę, jeśli ktoś kupuje 2 opakowania tego samego leku, to farmaceutka czy farmaceuta w aptece skanuje każde opakowanie osobno. Przykład, który przytaczałem, nie jest związany z farmacją, ale proszę Państwa, Data Matrix weszła już do sieci dystrybucji. To jest akurat produkt, który możecie kupić w Żabce, i ten produkt akurat nie ma żadnego kodu liniowego, tylko ma kod Data Matrix, który zawiera dokładnie to, co przed chwileczką omawiałem w zakresie leków na receptę, a mianowicie znowu po 01 mamy numer GETIN, mamy po 17 datę trwałości, ale zobaczcie, że dla tych kanapek nie ma najlepiej tylko należy spożyć przed. Czym to skutkuje? Ten IZ-17 i data trwałości nieprzekraczalna, że jeżeli ten produkt byłby zeskanowany w kasie, a termin ważności by minął, to kasa zablokuje sprzedaż tego towaru. Czyli znowu działamy na rzecz bezpieczeństwa konsumenta. I tu macie jeszcze po 10 numer partii i 21. Tak jest, jeszcze jeden identyfikator, czyli tutaj możemy zawrzeć wiele danych biznesowych. Dlaczego potrzebna jest zmiana i dlaczego przechodzimy z kodów liniowych do kodów dwuwymiarowych? Zobaczcie na ten przykład. Coraz więcej kodów się pojawia na opakowaniach detalicznych. Głównie to jest kod EAN13 czy EAN8, żeby zidentyfikować produkt, ale coraz więcej producentów umieszcza tam także kod QR z różnymi informacjami na temat produktu, zazwyczaj odsyłając do strony internetowej. Z czego to wynika? My jako konsumenci oczekujemy coraz więcej wiarygodnych informacji. Z kolei producenci sieci chcą mieć łatwiejszy dostęp do danych, a ten łatwiejszy dostęp to jest między innymi szybsze i automatyczne sczytywanie danych, chociażby dzięki symbolice kodów kreskowych czy kodów 2D. I kody EAN-UPC, czyli kody liniowe, kreskowe, mają ograniczenia danych.
niewiele się tam zmieści i patrząc porównując kod w symbolice GS1 128 na etykiecie logistycznej i kod chociażby Data Matrix albo GS1, albo kod QR GS1 z Digital Linkiem, zobaczcie, że identyczne informacje można przy pomocy IZ-ów i tej symbolicy przekazać na zdecydowanej mniejszej powierzchni, która się zmieści na opakowaniach także detalicznych, konsumenckich. Jakie są korzyści zastosowania kodów 2D? Przede wszystkim więcej informacji i tu co pokazałem, macie tu, że maksymalnie na kodzie akurat QR GS1 Digital Link maksymalnie możemy zawrzeć 7089 cyfr lub 4296 znaków. Dalej, większa dokładność, a mianowicie jeśli kod Data Matrix lub QR będzie uszkodzony, to w niektórych przypadkach nawet uszkodzenie do 60% jego powierzchni nie powoduje jeszcze nieodczytywania, czyli może się okazać, że w połowie zniszczony kod, nadal wszystko z niego odczytamy. Mniejsza powierzchnia zadruku. Bardzo duży argument, ponieważ graficy i twórcy etykiet na produktach nie chcą przeznaczać dużo miejsca na kody czy tu kreskowe, czy kody dwuwymiarowe. Elastyczność zastosowania, ponieważ możemy wykorzystywać różne powierzchnie, różne języki, tak jak tutaj mówiłem, w tym japoński i wprost polski czy chiński, i możemy czytać kody dwuwymiarowe z większej odległości. No i innowacja w komunikacji, ponieważ możemy zawierać zdecydowanie więcej informacji. I co nas czeka? No, dzisiaj widzimy na opakowaniach jednostkowych i musimy zobaczyć kod liniowy, kreskowy po lewej stronie. W okresie przejściowym, i tak to już jest w farmacji, tak jak powiedziałem, leki na receptę mogą niektóre nie mieć już kodu liniowego, kreskowego, a wiele z nich ma jeszcze i kreskowy, i kod Data Matrix, czy kod 2D. Natomiast mamy ambicje, aby do końca 2027 roku wszystkie kasy fiskalne mogły czytać kody dwuwymiarowe. Kody Data Matrix, a szczególnie kody QR GS1 Digital Link. Jest to bardzo ambitne zadanie. Zależy od praktycznie wszystkich, którzy są w łańcuchach dostaw, bo producent musi w ten sposób oznaczać, no ale bardzo ważne, żeby na końcu tego łańcucha dostaw kasy fiskalne mogły czytać kody QR GS1 Digital Link, żeby konsumenci mieli więcej danych, a także mogli korzystać z linku do danego produktu. Jak widzicie na tym rysunku, przechodzimy z tego kodu kreskowego, który zawiera tylko jedną daną, na kody GS1 Digital Link, które zaczynają się przy odczycie i tu zachęcam, jeśli zeskanujecie jakikolwiek taki kod, to zobaczycie, że przy GS1 Digital Linku mamy wpierw się pojawi adres strony internetowej. Mało tego, jeśli zrobicie to telefonem komórkowym, to będziecie mieli propozycję przejścia na tę stronę. Kolejną informacją zawsze będzie identyfikator 01 z numerem GETIN, no i kolejne informacje, jeśli takie będą, na przykład data trwałości czy numer partii. Jeszcze chciałem tutaj wspomnieć o jednej ważnej roli kodu kreskowego. W tej chwili bardzo istotne i dużo się mówi i robi w zakresie zrównoważonego rozwoju, czyli sposobu zarządzania, który uwzględnia środowisko, społeczną odpowiedzialność firm i ład korporacyjny. I kody 2D, dzięki temu, że niosą ze sobą bardzo dużo informacji, mogą nieść, wpływają na transparentność i śledzenie dostaw,
mogą wpłynąć w znaczący sposób na ograniczenie marnotrawstwa żywności. Tutaj mamy pewien projekt z Żabką Polska, na efektywność operacyjną, na interakcję z konsumentem, bo my jako konsumenci możemy odczytywać i dowiadywać się o produkcie zdecydowanie więcej. To może wpływać także na ograniczenie śladu węglowego i na walkę z wykluczeniem osób, które mogą mieć różny kłopot z dostępem do informacji. I chciałem tutaj, jeśli jesteście w stanie z ekranu zeskanować ten kod, to zachęcam do tego, ponieważ GS1 Polska wraz z firmą Sunnew Med Plus i firmą Migam pokazuje pewien demonstrator kodu, który tutaj widzicie. Jest to kod QR GS1 Digital Link. Spełnia te wszystkie warunki, o których mówiłem. Natomiast jeżeli zeskanujecie ten kod, to otrzymacie możliwość połączenia ze stroną internetową, a po połączeniu i wejściu na tę stronę internetową, oprócz opisu tego produktu, nie będę mówił, co to za produkt, szczególnie koleżanki zachęcam do zeskanowania. Na tym mamy dostęp do składników aktywnych, do efektów działania tego wyrobu, jak go używać, jaki ma skład. Jest tam sekcja z pytaniami i odpowiedziami, jest sekcja z opiniami, nagrodami, jakie zdobył ten produkt i kontaktu z firmą. To jest jedna strona tego przedsięwzięcia, natomiast jest tutaj także symbol firmy Migam. Również ich polecam, ponieważ jest tutaj możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Także w momencie, gdy skanujemy taki kod, możemy także połączyć się ze stroną, akurat bezpłatną, w którym istnieje awatar języka migowego. Może was to akurat nie dotyczy, natomiast dobrze jako logistyce, żebyście wiedzieli o tym, że taka firma jest i można z usług tej firmy Migam korzystać i to można korzystać bezpłatnie. Zmierzamy do końca wykładu i chciałbym go podsumować. Pierwsza sprawa, stosowania etykiety logistycznej GS1 i komunikatów EDI przyspiesza procesy i redukuje możliwość popełniania błędów w łańcuchach dostaw. Przy tym EDI jeszcze bym powiedział jedną rzecz, a mianowicie to ogranicza ilość zużywanego papieru. Nie było to przedmiotem mojego wykładu, ale zachęcam was, żebyście się zorientowali, jak wygląda elektroniczny list przewozowy. Normalnie listy przewozowe wymagają ogromnych ilości papieru i w tej chwili dokłada się wielu starań, żeby wprowadzić elektroniczny list przewozowy, wykorzystując dokumenty elektroniczne EDI. Usługa Verified, o której wspominałem, umożliwia weryfikację tożsamości produktu w skali świata i są to dane autoryzowane przez producentów, przez właścicieli marki. Kody 2D GS1 Data Matrix w ochronie zdrowia pozwalają na precyzyjną identyfikację i śledzenie produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Mało tego, ten system, który działa od 2019 roku, znakomicie uszczelnił cały system, sieć dostaw i praktycznie kupno leku w aptece
jest pozbawione ryzyka zakupu produktu podrobionego. Niestety nie można tego powiedzieć o internecie i tu bardzo was przestrzegam, nie kupujcie w internecie leków czy produktów leczniczych, ponieważ internet nie jest odporny na podróbki. Kolejna sprawa to korzyści stosowania kodów 2D QR z GS1 Digital Linkiem w handlu i dystrybucji, ponieważ zawierają więcej informacji, mogą wyrażać kody QR także znaki takie jak polskie litery, a także znaki, którymi się posługują Chińczycy, Japończycy i inne podobne nacje. Dalej, ma większą dokładność, czytany z większej odległości, odporny na uszkodzenia, ma zdecydowanie mniejsze wymiary. Istnieje elastyczność zastosowania, bo możemy także grawerować, wypalać laserowo i tak dalej. I już ma spory wpływ na zrównoważony rozwój. Ze swej strony bardzo wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wykłady. Dziękuję.